Ahoj! Pamiętacie taką głupią reklamę do Czech masz za darmo? No, ja pamiętam. Co prawda za darmo nie było, ale z drugiej strony drogo też bardzo nie było, ponieważ jest to jeden z krajów, gdzie nie zobaczycie raczej tych sławnych paragonów grozy. Dziś jestem w mieście, które odlicza południe o godzinie 11, które ma swoją własną krzywą wieżę i gdzie policja ma naprawdę dużo do roboty. A chcecie wiedzieć dlaczego? To oglądajcie. Dzisiaj jestem, gdzie ja zabrnąłem, Brno. Zapraszam do stolicy Moraw. Pycha. Siedzę sobie na przystanku tramwajowym tutaj na głównym placu. Zastawka tramwajowa. No ten czeski to jest jeden z moich ulubionych języków. No dobrze. No i oczywiście wziąłem sobie mapkę z hotelu. Ja próbuję się rozeznać w terenie, co gdzie jest. Tu mamy Stare Miasto. A tu mamy zamek Spielberg. Jesteśmy w tym miejscu, to jest na Mieście Swobody, także ich taki rynek, powiedzmy, Starego Miasta i tu w tych uliczkach różne fajne budynki, muzea, tu mamy ratusz, no i w tym rejonie będziemy się poruszać. A czemu ja wziąłem mapę po hiszpańsku, to tego nie wie nikt. Zwiedzanie zaczynam od Placu Wolności, czyli rynku znajdującego się dokładnie pośrodku Starego Miasta. Jest dość nietypowy, bo ma kształt trójkąta, a otoczony kamienicami z różnych epok i budynkami współczesnymi tworzy zadziwiającą architektoniczną symbiozę. Centralnym punktem jest wykonana z brązu fontanna z wygrawerowanymi wierszami brzezeńskiego poety Jana Skacela. Brno to drugie największe miasto w Republice Czeskiej i jednocześnie stolica kraju dolnomorawskiego. Dziś jest miastem głównie przemysłowym, ale też ważnym ośrodkiem naukowym i kulturalnym z 6 uczelniami wyższymi, teatrami i filharmonią oraz kilkoma instytucjami państwowymi, a dzięki licznym studentom tętni życiem o każdej porze roku, ma świetną atmosferę i przede wszystkim nie ma tu tłumów turystów tak jak w Pradze, więc zwiedzanie jest czystą przyjemnością. Starówka to serce miasta i właśnie tu najprzyjemniej spędza się czas. A czas ma dla Brna wręcz historyczne znaczenie. To coś przypominające pocisk na przykład. To jest zegar, to jest główny zegar, który tutaj odmierza czas. A czas w Brnie jest odmierzany w zupełnie inny sposób, ponieważ tutaj południe to jest godzina 11. I właśnie w południe, czyli o 11, zbierają się tutaj ludzie, zegar się kręci, wybija godzinę i po wybiciu godziny wypada taka szklana kulka i ludzie wsadzają tam rękę do środka, żeby tę szklaną kulkę wyciągnąć. Kto wyciągnie, ten szczęśliwy, ten będzie miał fajny dzień.
A wiąże się to z historią, gdy Brno broniło się przed najazdem szwedzkim. Ci, zmęczeni wielomiesięcznym oblężeniem miasta, postanowili zdobyć je ostatecznie do południa 15 sierpnia 1645 roku, ale sprytni Czesi, gdy tylko szpiedzy o tym donieśli, zaczęli wybijać południe o godzinę wcześniej. I tak oto atak odparli. A Szwedzi miny mieli prawie jak ci atleci z domu pod 4 gburami, najokazalszej zresztą kamienicy na rynku. Szukam ratusza. I tu niespodzianka, bo nie znajdę go na rynku czy innym placu, tylko w małej, wąskiej uliczce. Zbudowany w połowie XIII wieku, to najstarszy budynek Brna o charakterze świeckim. Bramę prowadzącą na dziedziniec zdobi XVI-wieczny gotycki portal autorstwa Antona Pilgrama z krzywą wieżą po środku. Legenda głosi, że podobno nie otrzymał całości obiecanej zapłaty za wykonanie dzieła i to była jego mała, to znaczy krzywa zemsta. A w samej bramie brneński legendarny smok, który onegdaj grasował w mieście. Smok, powiadają, no okej. Pora wspiąć się na wieżę. Jesteśmy na wieży ratuszowej, z której rozpościera się naprawdę fantastyczny widok. Katedra, tu za słupem, tu katedra, zamek Szpilberg, po drugiej stronie zasłonięty troszkę kościołem Świętego Michała, no i tutaj Stare Miasto, Plac Wolności, no i te czerwone dachy, które są charakterystyczne dla Brna, a w ogóle Brno nazywane jest miastem pastelowym. Pastelowe miasto, no zobaczcie na te kolory. Beżowy, jasny brąz, zielony, kawy i dlatego miasto nazywane jest pastelowym. Trzymetrowa wieża ratuszowa to zdecydowanie najlepszy panoramiczny taras z widokiem na miasto i jest to obowiązkowy punkt programu zwiedzania. Tuż obok znajduje się drugi rynek. Właściwie to nie rynek, tylko targ warzywny, nazywany też kapuścianym, z racji tego, że od dawien dawna codziennie można tu kupić świeże warzywa, owoce i produkty regionalne. A wieczorami jest to też popularne miejsce spotkań, zwłaszcza przy centralnie położonej barokowej fontannie Parnas. Jesteśmy na targu warzywnym, więc mamy tutaj bardzo fajne targowisko ze świeżymi warzywami, owocami, ale tutaj obok mamy również stoiska różnych browarów, bo przecież wiadomo, że Czechy browarem stoją, więc możemy tutaj spróbować piwa z najróżniejszych wytwórni, no ale myślę, że no jest południe, ale nie 11, to jest już nasze południe, właściwie trochę po południu. To jest jeszcze dla mnie trochę za wcześnie na próbowanie piwa, no ale na pewno później się skuszę, bo przecież Czechy piwem, browarem stoją. Na
samym placu podziwiać możemy eleganckie miejskie rezydencje, zamienione teraz na hotele, muzea i teatry. Ciekawostką jest pomnik małego Mozarta, który jako 11-latek tu koncertował przy okazji wizyty w Brnie. Targ skrywa jeszcze swoje drugie oblicze. Pod ziemią znajduje się bowiem labirynt piwnic stworzonych przez kupców zamieszkujących kiedyś tutejsze kamienice. Nie mogłem się powstrzymać, jest tak gorąco, że jednak kubeczek, no to nie jest lemoniada. Pycha. Targ warzywny dzieli kilka kroków od wzgórza Petrow, gdzie z kolei mieści się najbardziej okazała górująca nad miastem katedra świętych Piotra i Pawła. Początkowo była to budowla romańska, ale w kolejnych wiekach była przebudowywana w stylu gotyckim i później neogotyckim. Obie charakterystyczne wieże natomiast pochodzą już z XX wieku. Wnętrze zdobi przede wszystkim oryginalny gotycki ołtarz oraz piękne witraże. Tuż poniżej katedry znajdziemy pozostałości murów miejskich, a z tyłu jeden z najładniejszych parków, spokojne, melancholijne, denisowe sady. Bardzo mi się podobają tutaj takie wszelakie zaułki, jakieś bramy, w które można wejść i jak się wchodzi, to znajduje się takie fajne właśnie dziedzińce, gdzie można zobaczyć jakieś rzeźby, albo galerię sztuki, albo księgarnię na przykład, albo po prostu dużo różnych fajnych knajpek i browarów, bo browarów tutaj naliczyłem co najmniej już kilkanaście, chodząc po mieście przez dosłownie parę godzin. Także trzeba zaglądać po prostu w bramy, bo na pewno coś ciekawego się w nich znajdzie. W Brnie znajdziemy wiele obiektów sakralnych z różnych epok. Jednym z nich jest kościół świętego Michała Archanioła, należący do zakonu dominikanów. Powstał w XIII wieku, zburzony przez Szwedów podczas oblężenia Brna w 1645 roku, finalnie został odbudowany w barokowym stylu. Przykładem późnego gotyku natomiast jest kościół świętego Jakuba. Wprawne oko dojrzy jedną z rzeźb skierowaną na katedrę na Petrowie, która ma gołą pupę i podobno została wykonana celowo, na złość. Od kolejna brneńska legenda, ale o tym już następnym razem. Oczywiście w Czechach trzeba zjeść koniecznie knedlika. Tu mamy knedlika z gulaszem,
I ja jestem cały już zachwycony, ponieważ to jest dokładnie to, czego dzisiaj szukałem i po co tutaj przyjechałem. Muchy latają, osy przeszkadzają, jest po prostu super. Mówią, że Czechy browarem stoją. No oczywiście, można tutaj spróbować jednego z wielu piw, z wielu różnych browarów. To akurat się nazywa Zameckie, Zamecki Piwowar. I to jest piwo niefiltrowane. Oni mają tutaj 10%, 11%, nawet nie procent, stopni, 10 stopni, 11, 12 stopni. To piwo ma 4,2% alkoholu, zameckie, niefiltrowane. Bardzo orzeźwiające na taki upał, ale Czechy nie tylko browarem stoją, również lemoniadą. Oni tutaj mają świetne lemoniady z kija i tutaj posłużę się ściągą, bo mam tutaj ściągę. Pierwsza to jest lemoniada coca-colowa, czechosłowacka coca-colowa. Polski chyba trudniejszy niż czeski. Lemoniada, która smakuje jak Coca-Cola z dodatkiem jakiejś lemoniady, takiej lemoniady po prostu, aranżady. A druga to jest Kofola. To jest lemoniada na bazie winogron, to się nazywa Frizzante w ogóle, winogron i soku z bzu. I też jest bardzo dobra, więc nie tylko piwem stoją Czechy, ale również lemoniadą. Chociaż piwo chyba jest dobre na każdą okazję, zwłaszcza w taką pogodę, jak jest 35 stopni w cieniu. Jak się okazało, jest dokładnie na odwrót. Kofola to czechosłowacka Coca-Cola, a to Frizzante nazywa się Vinea. Po prostu dali mi jednakowe kufle, a obie lemoniady stały się już kultowe. Ale wróćmy do piwa. Spacerując po mieście, co chwilę widzę piwne piwnice i gospody. W Czechach browarów większych i mniejszych są setki, a w samym Brnie jest ich kilkadziesiąt. Czy wiecie, że Czesi zajmują pierwsze miejsce na świecie, jeśli chodzi o konsumpcję piwa? Już w X wieku ważenie piwa prowadzili benedyktyni, którzy nadmiar produkcji sprzedawali, a że nadmiar był naprawdę spory, to i kultura picia piwa szybko się rozprzestrzeniła i trwa nieprzerwanie do dziś. A jak to jest z tymi stopniami? Nie jest to procent alkoholu, a po prostu zawartość ekstraktu, czyli cukru. Nie ma on wpływu na smak, gdyż jest fermentowany ze słodu, jednak im większy procent ekstraktu, tym piwo będzie mocniejsze. Czechy piwem stoją, Czechy browarem stoją, no to już ustaliliśmy wcześniej. Za mną bardzo fajna miejscówka, wyczep na stojaka. No właśnie, co to jest ten wyczep? Piwo wyczepane. To dla nas brzmi to troszeczkę śmiesznie, wyczepane. Wyczep piwa to jest właśnie ważenie piwa, czyli właściwie w takim miejscu dostaniemy piwo stanka, czyli piwo lane. No i w tym miejscu w dodatku na stojaka. Pewnie zastanawiacie się, o co chodzi z tą policją, o której mówiłem na początku, to, że mają pełne ręce roboty. No oczywiście nie chodzi mi o normalną policję, tylko o tak zwaną fashion police. Chodzę sobie tutaj po ulicach, nawet po torach tramwajowych, oglądam ludzi, no i czuję się tak, jakbym się cofnął jakieś 10 lat, jeśli chodzi o modę. Spodnie 3/4 do łydki, do połowy łydki, cargo z kieszeniami, do tego bardzo duże oversize albo jakieś tkane sweterki do kolan praktycznie, to u chłopaków. Buty, no wszystkie rodzaje sandałów, takich sandałów, wiecie, z niemieckiej firmy na D na przykład. No dziewczyny mają tendencję do wychodzenia w strojach na fitness na miasto. No nie wiem, może jest bardzo gorąco, ale chyba nie przywiązują do tego wagi, takiej jak my, albo ja. No nie jestem może fashion victim i nie interesują mnie wybiegi mediolańskie czy paryskie, no ale jednak człowiek chyba chce jakoś wyglądać, sprawiać dobre wrażenie, no bo wiadomo, jak nas widzą, tak nas piszą. Ale tutaj to chyba nie ma zastosowania i oni mają to w nosie chyba. A może im się żyje łatwiej przez to. Więc kto by się przejmował, prawda, jakąś głupią modą. Po obiadku trzeba wypocić wszystkie te kalorie, brambory, knedliki, gulasze,
no i piwo zwłaszcza. Dlatego najlepiej wspiąć się tam. Trochę idziemy tutaj naokoło, ale idziemy właściwie w tamtym kierunku. Wspiąć się na zamek. Zamek nazywa się Spielberg, więc dosyć łatwo zapamiętać. Jeżeli ktoś z Was interesuje się kinem, to nazwa jest bardzo podobna do nazwiska jednego amerykańskiego, znanego bardzo reżysera. Więc spocimy się, ale za moment myślę, że w nagrodę zobaczymy przepiękny widok na całe Brno. Zamek Spielberg. Spielberg został założony w połowie XIII wieku przez czeskiego króla Przemysła Ottokara II. Pierwotnie miała być to budowla obronna i siedziba morawskich władców. Najbardziej jednak zasłynął jako więzienie monarchii austriackiej dla największych i najniebezpieczniejszych przestępców, od rabusiów i zabójców po więźniów politycznych. Później były tu koszary wojskowe, a teraz jest on muzeum z licznymi ekspozycjami i imprezami kulturalnymi. Najciekawsza jednak jest panorama z wieży zamkowej. Widok z wieży jest naprawdę spektakularny. No, widać po prostu całe miasto i cały tutaj nawet region dookoła. Widok z wieży na miasto skąpane w popołudniowym słońcu naprawdę jest uroczy. Podobno przy dobrej pogodzie widać stąd nawet Alpy. No, pogoda dzisiaj jak się patrzy, więc chyba jednak wzrok już nie ten co za młodu. Opuszczam zamek i wracam do centrum spędzić wieczór na stojaka. Jak więc ciekawie spędzić czas w Brnie? Można na przykład zapytać mieszkańców o godzinę, wejść na niekrzywą wieżę ratuszową i podziwiać fantastyczną panoramę miasta, pooglądać sztukę, tę dużą i tę małą, zwiedzić historyczne obiekty i muzea, albo wdrapać się na zamek. Można też po prostu pogapić się na ludzi, albo przejechać tramwajem, lub zrobić zakupy na targu. Wybrać swoją ulubioną kawiarnię, albo posmakować lokalnej kuchni. A najlepiej znaleźć swoje miejsce na relaks i cieszyć się chwilą, jeśli tylko kiedyś tu zabrniecie. Jestem na wieży zamkowej zamku Spielberg w Brnie. No nie, nikt mnie tutaj nie zamknął. Jestem tutaj dobrowolnie, na pewno nie będę krzyczeć i spuszczać warkocza, żeby mnie ktoś tutaj uwolnił. Jestem z własnej woli. Żegnam się z Wami z Brna. Jak widać, Czechy to nie tylko Praga. Czasami fajne miejsca są po prostu bliżej niż myślimy. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam do subskrypcji kanału i widzimy się w następnym odcinku. Ahoj! Cześć! Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. Dzisiaj jestem w miejscu, ale nie wiem, czemu mi się kamera trzęsie. Pamiętacie taką głupią reklamę "do Czech masz za darmo"? No, może za darmo to nie było, ale też. Ahoj. Ahoj.
Ahoj. Zamek, hello, zamek Spielberg. Mapka tutaj żyje własnym życiem. No, uspokój się. Czechy to nie tylko Praga i czasami fajne miejsca znajdują się, ale browar chyba zawsze i wszędzie będzie wszystkim smakował. Piwo wyczepane to w krakowskim znaczy zupełnie co innego, znaczy, że ktoś jest roztrzęsiony albo kogoś mocno wyczepało. A jednak się okazało, że zostałem zamknięty na wieży, no prawie na wieży, bo to już jest koniec przyjmowania gości i pan zamyka wszystko, więc już na dole jest zamknięte, u góry jest zamknięte. Teraz nie wiadomo, jak się stąd wydostać. Trzeba czekać.